tej strony Mikołaj Lech. Firmy z biegiem lat zmieniają swoją identyfikację wizualną. Fachowo nazywa się to rebrandingiem. Rebranding to taki proces mający na celu zmianę postrzegania marki. Przejawia się to najczęściej modyfikacją firmowego logo. No i często logo stworzone w latach 90. jest już zbyt toporne i bardziej odstrasza klientów niż zachęca do skorzystania z naszych usług. Takie odświeżenie marki może być drastyczne, tak jak to zrobiło PZU, bądź dość łagodne, jak zrobiło to miasto Olsztyn. W dzisiejszym nagraniu nie będę jednak mówił tyle o samym rebrandingu, co raczej o zagrożeniach, jakie taki rebranding niesie dla firmy. Jeżeli w Urzędzie Patentowym masz zarejestrowane tylko stare logo, to może ono nie zapewnić Ci spodziewanej ochrony. Co więcej, może stać się przyczyną wkręcenia Cię w spór, którego podejrzewam nawet się nie spodziewasz. Stworzenie dobrego logo dla laika może wydawać się czymś prostym. Patrząc na poczynania PZU, można dojść do wniosku, że coś takiego jest w stanie zrobić pierwszy lepszy student ogłaszający się na Allegro. Stworzyć tak, ale pytanie, czy wymyślić? Profesjonalne zaprojektowanie firmowego logo wiąże się z dużym nakładem czasu i energii. Finalna wersja to wynik całego długiego procesu poznawania historii firmy, jej misji, wartości, potrzeb. Specjaliści z tego zakresu to nie tylko osoby, które doskonale znają programy graficzne. Tutaj potrzeba specyficznej wiedzy z zakresu identyfikacji wizualnej firmy. Często po dokonaniu rebrandingu tego firmowego logo firmy zaniedbują całkowicie kwestię znaków towarowych. Tymczasem zarejestrowany wcześniej słowno-graficzny znak nie zabezpiecza nowej wersji graficznej logo. Konieczne jest nowe zgłoszenie. Między innymi z tego powodu warto chronić dodatkowo znak w wersji słownej. Rebranding grafiki nie ma bowiem wpływu na ochronę znaku słownego. Problem z rebrandingiem jest też taki, że znak towarowy, który jest nieużywany przez ponad 5 lat, można wygasić. Nie dzieje się to co prawda samoczynnie z urzędu, ale problem jest realny. W takiej sytuacji żyjesz bowiem w błogiej nieświadomości, że opłacany przez Ciebie znak towarowy nie daje Ci żadnej ochrony. Najczęściej przekonasz się o tym, kiedy będziesz próbował z tego prawa skorzystać. Obecnie w Polsce obowiązuje procedura sprzeciwowa przy rejestracji znaku towarowego. Oznacza to, że ochronę dostanie każdy znak, pod warunkiem, że właściciel wcześniej zarejestrowanego znaku się temu nie sprzeciwi. Ja w swojej kancelarii zajmuję się właśnie monitorowaniem takich zgłoszeń. W przypadku wyłapania, że konkurencja zgłasza podobny znak co znak mojego klienta, składamy formalny sprzeciw. Tylko że w trakcie takiego sporu konkurent może zażądać dowodu na używanie znaku, na który właśnie w tym sprzeciwie się powołujemy. Jeżeli go nie przedstawimy, prawa do znaku wygasną. Tym samym atakując innego przedsiębiorcę, możemy swój znak stracić i taka sytuacja dość często zdarza się przy rebrandingu. Tutaj w ogóle wszystko może się dość mocno zagmatwać, jeżeli ochronę starego znaku stracimy, a konkurent zarejestruje swój. W takim bowiem przypadku może się okazać, że sami zaczniemy naruszać prawa konkurenta i zgłoszenie nowego znaku będzie tym samym oprotestowane przez niego. Jedno jest pewne, odkręcenie tej sprawy zajmie nam lata i wcale nie musi się udać. O tym, że Twój stary znak jest bezwartościowy, możesz się przekonać również, kiedy kogoś pozwiesz. Taka osoba, podobnie jak w przypadku sprzeciwu, może bronić się, próbując go wygasić. Jeżeli mu się to uda, stracisz narzędzie prawne do egzekwowania swojego prawa. Jeżeli mam być tutaj dość drobiazgowy, to mogę jeszcze wskazać takie kolejne zagrożenie. Często przedsiębiorcy z rozpędu mieszają symbol R-ki w kółku przy nowym logo. Taki przypadek stanowi złamanie prawa, ponieważ nowe logo nie jest przecież chronione w Urzędzie Patentowym. A za nieuprawnione posługiwanie się symbolem R-ki w kółeczku przedsiębiorcy grozi grzywna. Może więc dojść do takiej sytuacji, że dobrze rozeznany w tej sprawie konkurent złoży anonimowy donos na Ciebie na policję. W tym kontekście klienci często zadają mi pytanie, czy każdy rebranding oznacza konieczność zgłoszenia nowego znaku. Okazuje się, że nie. Są przypadki, kiedy odświeżenie znaku jest tak nieznaczne, że prawie niezauważalne dla konsumentów i tak właśnie zrobił bardzo niedawno Google. W takim przypadku udowodnijmy, że posługujemy się starym znakiem, choć delikatnie zmienionej formie. Jeżeli jednak zmiany będą poważne, szanse na to diametralnie spadają. Podsumowując to, co właśnie powiedziałem, rebranding jest naturalnym elementem rozwoju firmy. Poza zmianą logo powinieneś jednak zadbać o te kwestie prawne. Jeżeli chronisz już stare logo, no to świetnie. Pamiętaj jednak, że po poważnym rebrandingu powinieneś szybko zgłosić do ochrony również jego najnowszą wersję graficzną. Ja dla wzmocnienia ochrony zastrzegłbym również logo w wersji słownej. Dzięki temu unikniesz wygaszenia ochrony starego znaku, a w przypadku jakichkolwiek sporów zawsze będziesz mógł powoływać się na jego najsilniejszą wersję, czyli wersję słowną. Cóż, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że te informacje były dla Ciebie przydatne. Przypominam, że aby być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, koniecznie subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.